Cześć wszystkim, z tej strony Maria i witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Eurowizja 2024 już za nami, ale to nie będzie ostatni film poświęcony temu wydarzeniu. Otóż przygotowałam dla Was serię filmów, w których będziemy analizować, rozpatrywać, patrzeć, tak, teraz w motorze na pewno, Eurowizję 2024. Generalnie to będzie teraz mój kanał, w którym będę się z Wami komunikować. Nie jestem już w redakcji Eurowizja.org. Bardzo serdecznie pozdrawiam wszystkich i dziękuję za taką wspaniałą przygodę, gdzie nauczyłam się naprawdę dużo. Natomiast nadszedł czas, żeby się już po prostu pożegnać, zacząć mówić swoim głosem, tworzyć swój własny content. Także zapraszam Was, żebyście zostali tutaj ze mną, bo będzie się dużo działo i treści będą głównie, nie zawsze, ale głównie w języku polskim. Zapraszam Was też serdecznie do śledzenia moich social mediów, Instagrama, takiego bardziej prywatnego i TikToka eurowizyjnego, gdzie będziemy też sobie po prostu gadać. A tematem dzisiejszego filmu będą zbrodnie Eurowizji 2024. O co w ogóle chodzi? Generalnie po angielsku to się nazywa Eurovision Crimes, czyli takie momenty jakby punkty, zachowania, wydarzenia, sytuacje, które generalnie nas zadziwiły, które są zbrodniami, które nie powinny się wydarzyć, a się wydarzyły. Więc o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. Stworzyłam takie w sumie ile tego jest? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 zbrodni Eurowizji 2024. Ułożyłam to w top 8, więc zapraszam Was serdecznie. Oczywiście podzielcie się Waszymi. No to lecimy. To lecimy. Słuchajcie, miejsce 8 przypada Łotwie. I to nie przypada dlatego, że Łotwa awansowała, bo to było super wydarzenie i bardzo się z tego powodu cieszę, mimo że sama, powiem Wam, zwątpiłam trochę w pewnym momencie. W sumie nawet bardzo byłam przekonana, że Łotwa nie wejdzie, ale bardziej mi chodzi o niedocenienie Łotwy przez bookmacherów, fanów i tak dalej, i tak dalej. Generalnie większość ludzi i prawie wszystkich. Więc Łotwa była absolutnie na samym dnie, jeśli chodzi o bookmacherów i to w dniu półfinału. Zajmowała one ostatnie miejsce. Jeżeli ktoś obstawił kasę, to gratulacje, bo można było dużo wygrać. Ale Dons pokazał, że dobrym głosem, dobrą balladą, takim nie za wybitnym stagingiem, ale całkiem przyzwoitym i takim, który się w miarę oglądało tak okej, można tak powiedzieć, da się przejść do finału i tam w sumie zajął miejsce nawet bardzo spoko. Było to miejsce 16 na 25 krajów, więc uważam, że jest to miejsce całkiem dobre, jak na, tak jak mówię, właśnie obstawiania i przewidywania fanów, szczególnie i bookmacherów, gdzie 16 miejsce to było właśnie u bookmacherów w półfinale, natomiast 16 miejsce było, ale w finale. Więc super, 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 bardzo się cieszę, ale myślę, że dużą zbrodnią jest to, że takżeśmy, bo mówię o sobie też, pomimo że Łotwa była przed konkursem jednym z moich, może nie faworytów, ale jedną z najbardziej słuchanych piosenek, to gdzieś tam przy próbach zwątpiłam i byłam pewna, że nie przejdzie, a jednak się udało, także jakość wygrała, dobry głos wygrał. Bardzo się cieszę. Miejsce 7 w kategorii największe zbrodnie Eurowizji 2024 to, uwaga, czerwony turkusowy dywan. Ten event nie dość, że przyprawia zawsze wszystkich o ból głowy, szczególnie dziennikarzy i artystów, bo jest to długie, wyczerpujące, jest chaos, dużo się dzieje, jest głośno, a w tym roku było wyjątkowo brzydko, że tak to ujmę. Brzydko, deszczowo, na zewnątrz. Artyści, którzy musieli stać tak naprawdę w deszczu, ponieważ dach zasłaniał tylko kawałek tego dywanu, który w sumie był taką, nie wiem, co to było, jakaś taka folia, nie folia, taka cerata, w sumie taki styropian, trochę taki podłogowy, wiecie o co mi chodzi, nie wiem jak to się nazywa, przepraszam, to nie jest moja absolutnie działka, ale ci artyści, żeby dojść do dziennikarzy, musieli wyjść w ten deszcz, więc no był chaos, w ogóle bardzo krótki był ten dywan, był
brzydko sfilmowany, rozmowy były o niczym, później artyści wchodzili do hotelu, gdzie prasa, fan media tak zwane czekały w takim pomieszczeniu, które ani nie wyglądało, ani nie błyszczało, ani nic. My mieliśmy jako Eurowizja.org na jakby artystów na pierwszym planie, a za nimi toaletę, więc no nie było nawet żadnego znaku, że to Eurowizja, tylko jakieś takie srebrne coś, nie wiem co to było. Więc generalnie to jest duża zbrodnia i uważam, że jeżeli IBU, czy telewizja, czy w ogóle ktokolwiek chce jakby organizować ten dywan, to albo niech robią to dobrze, albo niech nie robią tego w ogóle, bo mam wrażenie, że w tym roku absolutnie minęło to się z celem, gdzie poprzednie 2 lata to naprawdę było święto, wiecie, otwarcie Eurowizji. Ten dywan był długi, był przepiękny, w przepięknym miejscu, szczególnie w Turynie, na takim zamku, na takich polach. Było dużo tego miejsca, dużo dziennikarzy, a w tym roku to była jakaś totalna prowizorka. Zupełnie nie wiemy czemu, więc albo dobrze, albo w ogóle. Drogie IBU, czy tam SWT, czy tam szwajcarska telewizja. Miejsce 6. w największych zbrodniach Eurowizji 2024 przypada Wielkiej Brytanii i Oliemu Aleksandrowi, nie wiem czy to dobrze odmieniam, z utworem Dizzy, który otrzymał całe okrągłe 0 punktów od publiczności. I takie sytuacje już Eurowizja widziała, nie jest to nic dziwnego, znaczy zawsze to nas zadziwia i szokuje, że to jest aż 0 punktów, ale nie jest to pierwsza taka sytuacja, szczególnie dla Wielkiej Brytanii. Natomiast tutaj, kiedy mamy do czynienia z artystą, teoretycznie znanym, mającym 500 000 followersów wszędzie, wydawającym płyty, grającym, jakby Wielka Brytania go zna jego zespół, chociaż ja osobiście nie skojarzyłam, że to jest ten, jakby z tego zespołu, od tego utworu, no ale jakby najbardziej znany w sumie artysta, można by powiedzieć europejsko najbardziej znany, otrzymał 0 punktów za występ, który no był charakterystyczny, że tak to powiem. Może trochę kontrowersyjny, bym nawet rzekła, ale no był ewidentnie ciekawy do oglądania, dobrze zrobiony i wiem, że Brytyjczycy jakby bardzo byli zadowoleni z tego występu, szczególnie kiedy te pierwsze zdjęcia z prób się ukazały, to powstawały nawet memy, że przeszli z Jamesa Newtona i wielkich trąb i jakiegoś Michaela Rice'a, czy nie jakiegoś, no tego konkretnego Michaela Rice'a z Bigger Than Us, który w sumie tego stagingu jakby w ogóle nie miał tak naprawdę do aż takiego show. No ale niestety, no kurczę, to nie wystarczyło. Znaczy, nie wiem w sumie co on musiałby zrobić na tej scenie, może... Nie wiem, no jest to przedziwne, że taka piosenka z takim artystą rozpoznawalnym i z tak charakterystycznym stagingiem jakby nie znalazła się w żadnym kraju w top 10 w televotingu. On nie był jakoś strasznie daleko w tych topkach ogólnych, bo sprawdziłam, było to miejsce czasem 11, czasem 17, nie było to miejsce ostatnie, ale czemu? Czy to było za mocne? No, w każdym razie uważam, że żaden artysta nie powinien dostawać 0 punktów, bo po prostu jest to trochę smutne, no po prostu smutne i może jakiś trochę inny system byłby lepszy, ale to już nie mnie oceniać. O tym możemy dyskutować długo i gęsto, więc anyway, jest to zbrodnia, 0 punktów dla Wielkiej Brytanii, znowu, i dla Oliego Aleksandra, wow, w ogóle szok. Docieramy do top 5 zbrodni eurowizyjnych w roku 2024 i miejsce 5 wędruje do IBU, a w zasadzie do cenzurowania przez IBU. Cenzur było wiele. Od flag, na przykład Unii Europejskiej, których nie można było wnosić na arenę, po paznokcie Portugalki, aż kończąc na Arafatce. Myślę, że jest to kwestia bardzo delikatna i każdy z Was tutaj może mieć swoje zdanie, jakie symbole powinny być pokazywane na Eurowizji, a jakie nie, ale jeżeli mówimy o nieupolitycznianiu konkursu, to zakazywanie danych symboli wyrażających pewną, nie wiem, może grupę czy poparcie dla pewnych rzeczy jest właśnie upolitycznieniem konkursu.
jeżeli wiecie, o co mi chodzi. W sensie mówiąc, nie możecie wnieść tej flagi, bo ona przynosi politykę, stosując ten zakaz, po prostu właśnie przynosicie tą politykę. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. No drugi raz już to powtarzam. Może jeszcze raz, jak coś, to może powiem na końcu, nie wiem. Anyway, jak w XXI wieku Europa może cenzurować cokolwiek? Jakby spodziewałabym się to bardziej po krajach Europy Wschodniej, jak na przykład w Polsce wiele razy się to zdarzało, że jakieś fakty zostały pokazywane inaczej, bądź utajane, bądź po prostu jawnie cenzurowane. Tak jeśli chodzi o Eurowizję, no to gdzieś tam na przykład z pupą pana, który wskakuje na scenę, no mogę się zgodzić, że jest to cenzura, ale jeśli chodzi na przykład o flagę Unii Europejskiej, gdzie ich tłumaczenia były absolutnie, nie powiem jakie, bezsensowne. Cenzurowanie wypowiedzi artystycznych na dane tematy jest, uważam, po prostu słabe. Rozumiem, co może za tym przemawiać, ale to jest wielka hipokryzja ze strony Europejskiej Unii Nadawców i mam nadzieję, że w przyszłym roku wezmą pod uwagę ten aspekt upolityczniania albo nieupolityczniania i co właśnie jest upolitycznianiem. Ale do tego jeszcze dojdziemy. Miejsce czwarte należy w zasadzie do 2 krajów, które stawiły się w wielkim finale, ale ostatecznie skończyły w bottom 5, czyli w tej dolnej piątce, czyli ostatniej piątce wielkiego finału. I tutaj też to jest trochę moja subiektywna opinia. Według mnie te utwory nie powinny znaleźć się tak nisko z różnych względów, ale skończyły i są to Norwegia, ostatnia po prostu, oraz Gruzja. Gruzja z tak świetnym wokalem, z tak świetnym występem, po prostu tak niedoceniona przez jurorów, bo tu w sumie w kategorii jurorzy bym mogła dać tą nagrodę tej zbrodni. Jak można było tego nie docenić? Jurorzy, get your shit together i zastanówcie się, o co wam chodzi, bo ten występ był po prostu perfekcyjny. Gdyby Gruzja była z Hiszpanii, to by było lepiej na pewno, albo z jakiegoś innego kraju. Natomiast jeśli chodzi o Norwegię, no to tutaj ewidentnie televoting zawiódł Norwegów. Ja nie byłam jakąś wielką fanką tej piosenki, nigdy nie obstawiałam jej do zwycięstwa, tak jak niektórzy, ale ostatnie miejsce u telewidzów, no powiem wam, trochę szok. I chyba tyle, bo co tu więcej kminić. Miejsce numer 3, czyli brak, uwaga kogo? Nie Polski, kochani. Brak Malty w finale i ostatnie miejsce Malty w półfinale. Też jest to kwestia subiektywna. Niektórzy mogą powiedzieć, o ta piosenka była nie taka jak trzeba, nie podobała mi się, bla bla bla, ale naprawdę trzeba przyznać, obiektywnie, z czystym sumieniem, że był to występ świetny, zarówno pod względem wokalnym, jak i tanecznym, jak i charyzmy Sary Bonici i byłam przekonana, że będzie to jak już 11 miejsce, 12, ale ostatnie? To jest zbrodnia. To jest po prostu zbrodnia, żeby nie docenić takiego występu. Oczywiście mówimy tu o widzach, bo tylko widzowie głosują. Gdyby byli jurorzy, myślę, że Malta by przeszła, bo jurorzy by na pewno na to postawili i myślę, że w finale też skończyłaby około 15 miejsca, no ale niestety widzowie nie chcieli na to zagłosować i nie wiadomo, co poszło źle, czy jakby mimo wszystko piosenka na nich nie zadziałała, czy może, że to był numer 1, czy jakby za dużo tych wszystkich tańców, wygibańców było, czy nie wiem, naprawdę nie wiem, bo jest to w sumie jeden z moich ulubionych występów tegorocznej Eurowizji i bardzo chętnie do niego wracam, bo jest moc, power i takie występy chcę widzieć, tylko z innym rezultatem.
Miejsce drugie i w sumie miejsce pierwsze i drugie mogły być na równi, ale coś musiałam wybrać, jak to przy topkach bywa, prawda? Więc miejsce drugie przypada Izraelowi i w zasadzie jego bytności w tym roku w konkursie piosenki Eurowizji 2024. Uważam, że Izraela nie powinno być w konkursie i naprawdę nie jestem tu ani za jedną stroną, ani za drugą, bo to nie są tematy, które chcemy tutaj poruszać, ale Izrael nie powinien brać udziału ze względu na to, jakie emocje wywoływał przede wszystkim. I to, że są ludzie, którzy będą wspierać Izrael, są ludzie, którzy nie będą go wspierać, ale były tak to skrajnie dwie różne emocje, że nie dało się tego jakoś wyneutralizować, Matko Boska, wybalansować. Ciężki język polski. Nie dało się tego wybalansować. Nie było chyba osoby, która by powiedziała, a w sumie co mnie to obchodzi. Przynajmniej ja nie znam, może mam takich znajomych, może się obracam w takim środowisku, ale myślę, że sam udział powinien być jeszcze raz rozpatrzony, bo tak jak już mówiłam wcześniej, jakby mówienie, że Izrael musi zostać, bo tu nie chodzi o politykę, sprawia, że to będzie o polityce. I no nie da się tego przeskoczyć i nikt tego nie zmieni. Dopiero jeżeli nastanie pokój, to wtedy może to by się jakoś udało, ale na to się nie zapowiada, bo to jest sytuacja długa. To nie tylko ostatnie miesiące, ale jako że dużo się o tym mówi i dużo emocji to wzbudza i dużo się widzi też, no to udział danego kraju w konkursie Eurowizji po prostu sprawia, że nie będzie ta atmosfera miła i przyjemna. Po prostu. Tylko tyle. No i miejsce pierwsze, chyba się domyślacie, zbrodnia, największa zbrodnia, dyskwalifikacja Holandii z wielkiego finału Eurowizji 2024. Dyskwalifikacja w ogóle jakiegokolwiek kraju w dniu wielkiego finału bez podania przyczyny. I to nawet nie chodzi o to, czy Jos coś zrobił, czy nie zrobił, jak zrobił, kogo uderzył, czy nie uderzył. Chodzi o brak absolutnie informacji, o co chodziło, jeśli chodzi o komunikację z IBU. Jakby nie poznaliśmy do tej pory prawdy. Nie wiemy, co się wydarzyło i czy ta dyskwalifikacja była uzasadniona, a dwa, to była dyskwalifikacja w dniu wielkiego finału. I ja już o tym wiele mówiłam. Zapraszam Was na ten inny film, ten drugi film, jeśli chodzi o Josta Kleina. Tutaj Wam gdzieś dam link, także możecie sobie zerknąć, co tam mówiłam, ale uważam, że żaden kraj nie powinien być w takim momencie zdyskwalifikowany. Jeżeli coś tam się stało, jeżeli Jost Klein jest winny, to są od tego organy, aby jakby uznać, że jest winny. I nie powinno to być robione podczas Eurowizji. Ani nie podczas finału, ani nie podczas próby trzeciej wielkiego finału po paradzie flag. Jakby rozumiecie, to nie jest to miejsce i czas, żeby uznawać, czy ktoś jest winny, czy nie. Jeżeli Jost złamał regulamin IBU, jeżeli Jost złamał regulamin Eurowizji, jeżeli Jost złamał regulamin Europejskiej Unii Nadawców, czy nadawcy, czy kogokolwiek tam, powinno być podane, który punkt złamał i co się tak naprawdę wydarzyło, więc ani nie mamy informacji, ani nie mamy wyroku, więc niezależnie od tego, czy jest winny, czy nie, no powinno zostać coś podane, jakby cokolwiek, co by mogło nam powiedzieć, co tak naprawdę się stało, a do tej pory tego nie wiemy, a minął miesiąc. Więc moi drodzy, to były moje zbrodnie eurowizyjne. Dajcie znać, co wy byście dodali do tej listy i czy się ze mną zgadzacie. Może się nie zgadzacie, to też jest cool, wiecie, więc można tam spokojnie napisać w komentarzach, byleby się nie kłócić, co nie? Także ja Wam bardzo dziękuję, mam nadzieję, że film Wam się podobał i dajcie znać, co byście chcieli zobaczyć w następnym filmie, a będą filmy przez całe wakacje. Także ja mówię teraz dobranoc, bo jest już prawie 12. Zapraszam do śledzenia i subskrybowania, by być na bieżąco. No i co? I do zobaczenia. Bye!